tym odcinku napiję się kawy. Dzień dobry. Witam serdecznie. Tego późnego poranka. Jedziemy dalej na północ. Wyjeżdżam właśnie z Rio Halaheos. Maluch zatankowany. I jedziemy. Dzisiaj przede mną dobre 500 km. Chciałbym w każdym razie tyle przejechać. Mam nadzieję, że maluch mi na to pozwoli. Mój kulejący maluch. Buenos Aires 2584 km. A tymczasem przejechaliśmy już od portu San Antonio 5760 km. Droga numer 3 prowadzi przez ogromne pustkowia, monotonnie przecinając topiącą się w horyzoncie wielką i płaską pampę. Przypomina mi to trochę przejazd przez kazachski step, gdzie w aucie raz za razem odkrywałem od nowa samego siebie. Tymczasem na koniec dnia, jak to też na stepie bywa, wieczór zaczyna wygrywać z monotonią kilkuset kilometrów długiej jazdy. Oj, pięknie, naprawdę się zrobiło na tym stepie. Przy tym zachodzącym słońcu. Jeszcze mam 50 km, 53. No ponad 500 dzisiaj w Pekinie. Także już słońce zajdzie, jak dojedziemy do miejsca, gdzie chcę spędzić nocleg. Mam nadzieję, że zadziała to miejsce, bo w każdą stronę kilkadziesiąt, czy nawet kilkaset, prawie 100 km nie ma nic od tego miejsca. Jadę na stację benzynową i tam jest ponoć hotel, z tego co widziałem na mapie. Chciałbym w tym hotelu się zatrzymać, na tym pustkowiu. Bo innej opcji nie widzę, bo już dalej raczej nie zajadę. Ach, co za kolory. Co za kolory. Ta trasa to jest wielki grobowiec Guanaco. Co chwilę jakiś trup Guanaco leży przy drodze. Guanaco to te lamowate stwory. No i biegają po tej drodze, kurde. Tego nie lubię i zawsze podczas wypraw unikam takich jazd. Tego nie jeździ się, to stoją, kurde. Tu też, no i przeleciała prosto, kurde. Zamiast w prawo uciekać, uciekła prosto przed machem samochodu. Gdybym, nie wiem, zagapił się, to bym walnął taką krowę, Coś tam widać na horyzoncie. 4 km niby, według mojego urządzenia. 508 km przejechane, Kwestia naprawdę nieźle. Stacja na niesamowitym pustkowiu. Po środku niczego. Stacja po środku niczego, naprawdę. Jest hotel. Jest hotel, słuchajcie. Hotel. A gdzie jest recepcja? Gdzie jest recepcja? Mamy to, mamy pokój. Mamy pokoik. Maluch, udało się, zrobiliśmy to, chłopie, stary, 512 km dzisiaj. No. Naprawdę, zrobiliśmy to. Piękny pokoik. Naprawdę na tym zadupiu tutaj, kurde, taka stacja. Coś niesamowitego. Dzień dobry. Tego pięknego dnia, słonecznego
o słonecznym poranku. No jestem na stacji, gdzie znalazłem wczoraj hotel. Zatankuję malucha. No i muszę kilka rzeczy tutaj z nim zrobić, bo mam problem, o czym już wspominałem. Mam problem z moją oponą. Jak widać, się zdarła już kompletnie ta opona. No i muszę ją wymienić. Generalnie dojechałem na tej oponie tam, gdzie chciałem dojechać, bo tutaj chciałem właśnie do tego miejsca dojechać. Także dała radę aż tutaj. Nie wiem, dlaczego zaczęła się ścierać ta opona, nie wiem, może dlatego, że cały czas przez grube ponad 1000 km skręcałem w lewo, korygując wiatr. Może to jest powód, nie wiem. Zobaczymy, jak się będzie zachowywać opona, którą założę. Przód, zbieżność trzyma z przodu, na szczęście, także opony trzymają na razie z przodu i to mnie cieszy. Jest w połowie. Dobrze. Odpalmy bestię. To ruszajmy z tego miejsca na pustkowiu. Jedźmy dalej na północ. A tutaj zobaczcie, jak się kręcą Guanaco. Te ramopodobne. Prosto przy drodze, oczywiście. Ale naprawdę ta droga jest usłana trupami Guanaco. Pogoda dopisuje. Dzisiaj nie ma wiatru. Nie ma wiatru. Wczoraj ten wiatr wieczorem się skończył i dzisiaj jeszcze się nie pojawił. Pozytyw, naprawdę wielki pozytyw. Pierwszy raz od wielu tygodni nie ma wiatru. Od wielu dni. Mijają 2 dni monotonnej jazdy. Drogą bez niespodzianek i żadnych drogowych atrakcji. Aż w końcu za miastem Trelew coś wartego postoju. Tutaj mamy jakiegoś gigantycznego dinozaura, proszę Państwa. Jedziemy go zobaczyć. El dinosaurio más grande del mundo está en Trelew. Największy dinozaur na świecie. Dobra, dzisiaj daleko nie pojadę. Chciałbym się przespać na dziko jeszcze. Jeżeli się nadarzy taka sytuacja. Zbliżymy się znowu do oceanu, więc może dobiję nad oceanem. Miejsce takie, które mam nadzieję, że nada się na nocleg, znajduję na mojej mapie. Zobaczymy, jak się ono pokaże w rzeczywistości. Nie no, miejsce jest naprawdę spoko. Jeżeli nie przyjdzie jakiś wielki wicher i deszcz stamtąd, tam są chmury, to będzie naprawdę spoko. Mały offroad przede mną. Dobra. Jakby tutaj teraz wjechać, to zrobić tak. Ojej. Dobra. Nasza pokonana przeszkoda. To jest druga. Dobrze, że maluch jest krótki.
Teraz tu mamy trudny odcinek. No i pięknie, mamy to. No jest idealnie po prostu. Jest po prostu idealnie. Nie wieje za mocno. Świeci słońce. Przyjemnie. Naprawdę przyjemnie. No to jestem w tym moim wymarzonym miejscu. Nad Atlantykiem, nad zatoką. Na klifie. Piękne miejsce naprawdę do spędzenia nocy na dziko. No i niespodzianka. Dzisiaj niespodzianka. Coś, na co wielu widzów czekało od początku tej wyprawy. Wiem, że wielu z Was nie mogło się doczekać. No i dzisiaj nastał ten dzień, że się wziąłem w garść i postanowiłem podjąć to wyzwanie i coś dobrego ugotować. Co? Oczywiście to jest niespodzianka, więc będziecie musieli chwilę poczekać. Ale sobie przywędrował. No niezły. No ale mam odwiedziny tutaj na moim kampie. Także tego. Smacznego. Co tu dłużej mówić. Oto moje dzieło. Niespodzianka. Prosto ze słonecznej Italii, z gorącej Italii. No, naprawdę powiem Wam, że się napracowałem. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Leniwy poranek. Nie chce mi się ruszać naprawdę stąd. W każdym razie plan dzisiaj jest pojechać jednak 200-250 km. Jutro też tyle. A w niedzielę wieczorem, lub najdalej w poniedziałek, chciałbym być w Buenos Aires. W Buenos Aires mam 5 dni i 1400 km. No, także trzeba jechać.
ze spokojem, ale jadź. No dobra, palmy go. No i teraz tutaj mamy offroad. Cholera. Jak ja tu wczoraj wjechałem. Okropnie ciągną się w mym wozie te następne długie kilometry na tej drodze przez Pampę. Mówię wam, drodzy widzowie, dłużą się okropnie. Jakoś coś by się przydało takiego, żeby tą monotonię tej jazdy przez tą płaską wschodnią Argentynę przełamać. No, coś by się takiego przydało, no. Nie wiem, jakieś baseny, jakieś ciepłe źródła, to by się przydało. Jakieś płotne baseny, ciepłe źródła. To by było dobre. No i trafiam do Termas del Luro, gdzie gorąca woda, mająca prawie 1 milion lat, według badań Universidad del Sur, wypływa z podziemi ze źródła znajdującego się na głębokości 1 km. Ponoć jest to unikat w skali światowej. No, czuję się odnowiony. Czuję się bardzo odnowiony. Można jechać dalej. W tym momencie, moi drodzy widzowie, maluch, oto ten maluch na południowoamerykańskim, chciałem powiedzieć afrykańskim, na południowoamerykańskim lądzie przejechał 8000 km. 8000 km. Zajęło nam to 2 miesiące. Oczywiście z 3-tygodniową przerwą po drodze. Także dzielna bestia. 8000 km to była połowa trasy w Afryce, gdzieś w Ugandzie. Polonia! Sí. Stary Peugeot, kurde, ale wygląda naprawdę nieźle, odnowiony, piękny. Muszę powiedzieć, że w ogóle tutaj w Argentynie jest dużo starych samochodów, ale bardzo zadbanych starych samochodów, także ludzie tu chyba lubią klasyki, naprawdę. Wiele widziałem starych, naprawdę kilkudziesięcioletnich pojazdów, świetnie zadbanych i odrestaurowanych. No dobra, to jestem w Buenos Aires, boskim Buenos Aires, jak to mówił mój przyjaciel, dobry przyjaciel z Gorzowa. Właściwie wjechałem do Buenos Aires tylko i wyłącznie za jego przyczyną, za jego powodem. Ponieważ ja generalnie w dużych miastach się zazwyczaj gubię i omijam duże miasta. Jadę ponoć do fajnej dzielnicy Palermo i tam się zatrzymam.
Długo tu się jechało do tego Buenos Aires. Naprawdę trochę ponad 3000 km z Ushuaia. Długo się jechało, dłużyła mi się ta droga niesamowicie, naprawdę. Czuję się, jakbym wieczność jechał, całą podróż właśnie na tej drodze. No ale jesteśmy już, no prawie już dojechaliśmy na chwilowy odpoczynek w polskim Buenos Aires. Na krótką wizytę w Buenos Aires polecam jednodniową wycieczkę po mieście, najlepiej z przewodnikiem. Zdecydowanie warto odwiedzić słynny cmentarz Recoleta, gdzie spoczywają znani i bogaci z Buenos Aires i Argentyny, jak choćby Eva Perón. Cmentarz to właściwie miasto w mieście, a niektóre mauzoela przypominają bardziej wille niż groby. Prawdziwy nekropolis. Koniecznie trzeba się też udać do kolorowej dzielnicy Boca, jednej z 47 barrio Buenos Aires, gdzie wieczorami bywa niebezpiecznie, a za dnia tętni ona życiem. Tu mieści się też stadion słynnej drużyny Boca Juniors, gdzie m.in. kopał przez chwilę piłkę Diego Maradona. Na mnie osobiście największe wrażenie jednak robi tango. To na ulicach, ale też chyba znacznie mocniej zobaczenie historii opowiedzianej tańcem tango w teatrze. Naprawdę bardzo polecam. To czas opuścić to miasto, Buenos Aires. Fajnie było, naprawdę było fajnie. Za miastami nie przypadam, ale naprawdę Buenos Aires spodobało mi się. Fajni ludzie, fajna atmosfera, naprawdę niezłe miasto i chętnie do niego kiedyś jeszcze wrócę. Tymczasem dalej w drogę. Zmierzam oczywiście do Urugwaju, aczkolwiek mam jeszcze czas, żeby dotrzeć do Urugwaju, także pojadę nie najkrótszą drogą. Tego kraju. W Urugwaju oczywiście maluch ma być przechowany. Pojadę trochę drogą naokoło, w sumie 300 km na drobie. Jestem na wsi, argentyńskiej wsi i jadę na estancję, na rancho, bo znalazłem takie miejsce. Tutaj mam 2 dni wolnego, jeszcze zanim pojadę do Urugwaju. I znalazłem takie miejsce, gdzie można pojeździć konno, a zawsze marzyło mi się pojeździć konno na argentyńskiej pampie. Prawda, ta pampa to nie jest to, co gdzieś tam na południu Patagonii, ale może będzie też fajnie. No zobaczymy. Zobaczymy, co przyniesie mi dzisiejszy dzień. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Your name? Arkady. Arkady, Pancho. Oh, Pancho, Bien? nice to meet ¿Todo you. bien? Nice to meet you too. Bien, bien, I found Okay. it. ¿Quiénes estás? ¿Desde dónde vienes? Polonia. Polonia. Wow. Dostałem domek, w którym się zatrzymam na noc. Na razie jest fajnie. Teraz coś tam mam przekąsić. Później jedziemy na konie. Zobaczymy, jak będzie. Czy jestem po śniadaniu? Za chwilę wsiadam na konia. Razem z Pancho jedziemy objechać rancho. Godzinę, półtorej. Tyłek sobie pewnie obetrę razem z kolanami, bo 15 lat na koni nie siedziałem. Później tradycyjne asado i kolejny objazd okolic rancha. Także najeżdżę się dzisiaj pewnie na koniach.
Jeździmy, rozmawiamy, jeździmy dalej. Jest gdzie, choć okolica do jazdy z roku na rok zmniejsza się. Napływają ludzie z miast, kupują działki, budują domy. Turystyka konna źle sobie radzi. COVID, wiadomo, prawie zamknął estancję. No łota. Uprawianie soi dla Chińczyków nie pomaga, gdy od lat susza niszczy uprawy. Zresztą podobnie jak obecnie w wielu miejscach na świecie. Czas na obiad i później jeszcze więcej jazdy. Trzy godziny jeżdżenia. 3,5 prawie. Powiem wam, że jutro będę pamiętał te 3 godziny. Ale fajnie było. Fajnie było. Pełen relaks. Naprawdę pełen relaks. Muchas gracias. Ciao. No dobra, jedźmy do Urugwaju. Ja się stresuję tą granicą. Zawsze się granicami stresuję, nie wiem dlaczego. Tyle granic pokonałem w swoim życiu i zawsze się nimi jakoś stresuję. Fajnie było. Człowiek się naprawdę zrelaksował tutaj na tej stacji Los dos Hermanos. Podobało mi się. Do granicy mam niecałe, no około 200 km. Musimy najpierw pierwsze 5 pokonać tymi tutaj tertepami. No maluchu, wiem, że ci ciężko, masz kilka problemów, ale już niedaleko przed tobą do miejsca odpoczynku. Damy radę. 550 km może przed nami. Damy radę. Przerwa, a po przerwie obiecuję, że wrócę ze wszystkimi twoimi częściami. Te części wymienię i dopiero wtedy będziemy jechać dalej. Kochany jesteś. Już tutaj mnie zabrałeś. Jeszcze troszeczkę wysiłku, kochany. Hola, buenos días. Do you speak Spanish? Pequeño. Oh, okay. So for my English, I don't speak very well. Better than Where are Spanish. you from? Polonia. Poland. Okay. Sí, de Polonia. Dobra, mamy to. Dostałem papier celny i istotna rzecz była taka, żeby dostać zezwolenie na wjazd na cały rok. I tak to bywa tutaj czasami na granicy z Urugwajem, że czasami dają na miesiąc, czasami na 3 miesiące, czasami na cały rok właśnie, a czasami się pytają, na ile chce, i rok to jest maksimum, więc udało się na szczęście zdobyć ten rok ze względu na to, że maluch przecież będzie tu zimował. Gdybym dostał na miesiąc, no to bym miał problem. 3 miesiące też bym miał problem. A ja mam cały rok, proszę Państwa. Udało się, cieszę się bardzo. Wjeżdżamy na ostatnią prostą tej części podróży. Do Urugwaju wjechałem właściwie tylko dlatego, by przechować tu malucha przed kolejnym etapem jazdy na północ, za kilka miesięcy. W przeciwieństwie do innych południowoamerykańskich krajów, w Urugwaju jest to możliwe, bez większego wysiłku. Musi być to miejsce. Ledwo żyję.
Dotarliśmy na miejsce. Udało się. Bestia dotarła, naprawdę dzielny samochód. Podziwiam go. Z pękniętą sprężyną, trzymającą się na wężyku. 4500 km. No, 9240 km przejechaliśmy, żeby tu dotrzeć. No, jakaś połowa trasy na pewno. To żegnam Cię, maluchu. Do zobaczenia za 5 miesięcy.